28 września Mołdawia stanie przed decyzją, która może przesądzić o jej przyszłości politycznej i geopolitycznej. Zbliżające się wybory parlamentarne są postrzegane jako moment przełomowy. Od ich wyniku zależy, czy kraj utrzyma kurs prozachodni i zacieśni relacje z Unią Europejską, czy też ponownie znajdzie się w orbicie wpływów Moskwy. Według doniesień mediów zagranicznych stawką jest nie tylko integracja z europejskimi strukturami, ale również bezpieczeństwo regionu w obliczu trwającej wojny w Ukrainie. Eksperci od tygodni ostrzegają, że zwycięstwo prorosyjskich ugrupowań mogłoby dać Moskwie szansę na zwiększenie obecności wojskowej w Naddniestrzu. Choć obecnie stacjonuje tam około 1000 do 1500 rosyjskich żołnierzy. Polityczny zwrot w Kiszyniowie pozwoliłby na łatwiejsze przerzucenie kolejnych sił i stworzenie Ukrainie dodatkowego zagrożenia od strony południowo-zachodniej. Bartłomiej Małczyk, analityk wojskowy cytowany przez media zagraniczne, zaznacza jednak, że operacja tego rodzaju byłaby niezwykle trudna logistycznie. Rosja musiałaby wykorzystać transport powietrzny lub morski, co wiązałoby się z wysokim ryzykiem strat. Samoloty narażone byłyby na zestrzelenie, a jednostki morskie na zatopienie przez wojsko ukraińskie. Możliwość wykorzystania floty handlowej do przerzutu wojsk, choć teoretycznie realna, zostałaby łatwo wykryta i nie przyniosłaby dużych efektów. Mimo tych trudności Kreml nie rezygnuje z Mołdawii jako celu politycznego. Kontrola nad Kiszyniowem miałaby dla Rosji ogromne znaczenie strategiczne, zmuszając Ukrainę do utrzymywania znacznej części wojsk w rejonie przygranicznym, co osłabiłoby jej możliwości operacyjne na innych odcinkach frontu. Dla NATO również byłby to poważny problem. Rumunia, sąsiad Mołdawii i jednocześnie ważny członek sojuszu, od lat inwestuje w modernizację armii, a pojawienie się nowego punktu zapalnego na granicy wymagałoby zwiększonej uwagi ze strony całego Paktu Północnoatlantyckiego. Najtrudniejszym elementem tej układanki pozostaje Naddniestrze, region zamieszkany przez ludność skrajnie prorosyjską, często, jak podkreślają eksperci, bardziej prorosyjską niż sami Rosjanie. Obecność regularnych, choć nielicznych jednostek rosyjskiej armii czyni sytuację jeszcze bardziej złożoną. Nawet przy dalszej integracji Mołdawii z Zachodem, rozwiązanie problemu Naddniestrza wydaje się niemal niemożliwe bez poważnych napięć politycznych i militarnych. Wybory mają zatem wymiar nie tylko wewnętrzny, lecz także regionalny i globalny. Po jednej stronie stoi proeuropejska Partia Działania i Solidarności, PiS, związana z prezydent Mają Sandu, która zapowiada, że Mołdawia mogłaby przystąpić do Unii Europejskiej w latach 2028-2030. Po drugiej stronie znajduje się prorosyjski blok patriotyczny, BEP, skupiający 4 ugrupowania z byłym prezydentem Igorem Dodonem na czele. PAS wciąż posiada większość w parlamencie, ale jej kadencja dobiega końca, a BEP otwarcie deklaruje wstrzymanie negocjacji akcesyjnych z Brukselą i odbudowę ścisłych relacji z Moskwą. W lipcu bieżącego roku Dodon przewodził delegacji w Moskwie, gdzie omawiano warunki przyszłej współpracy po ewentualnym zwycięstwie prorosyjskiego bloku. Decyzja Mołdawian zadecyduje o kierunku, w którym kraj będzie podążał w najbliższych latach. Wybór opcji prozachodniej oznaczałby wzmocnienie środkowoeuropejskiego filaru NATO oraz realną perspektywę integracji z Unią Europejską, co zwiększyłoby bezpieczeństwo całego regionu. Z kolei zwycięstwo sił prorosyjskich mogłoby stworzyć dla Kremla nowe pole nacisku na Ukrainę i Zachód, a jednocześnie jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację w Europie Wschodniej.